No witam. Dzisiejszy odcinek nie jest sponsorowany przez Mleczną Dolinę, tylko będziemy się dzisiaj zajmować naszym ulubionym pogromcą duchów, czyli Maxem Stirnerem, a konkretnie jego książką Jedyny i jego własność. A czemu to całe mleko i produkty mleczne się tutaj znajdują? No to się zaraz Państwo dowiedzą, wystarczy obejrzeć. No ale co to jest w ogóle za książka i czemu tak się cieszę na tą recenzję? Czemu ją zdecydowałem się zrecenzować? Otóż jest to książka bardzo pikantna, bardzo radykalna. To jest dopełnienie mojej małej trylogii recenzji radykalnych książek. Trzecia pod rząd książka anarchistyczna, którą recenzuję. No i generalnie tutaj Stirner przedstawia swoją pozycję, swój filozoficzny system egoizmu, czyli zapowiada się nieźle i po prostu ten system Stirnera jest taki fajny, że już się nie mogę doczekać, żeby go Państwu opisać. No, ale zanim się wkręcimy tak porządnie w treść tej książki, są rzeczy ważne i ważniejsze. Najpierw musimy pomówić o nazwisku samego autora, który nie nazywał się tak naprawdę Max Stirner, tylko nazywał się Johann Kaspar Schmidt. A Max Stirner to po niemiecku znaczy, nie żartuję, wielkie czoło. I to wielkie czoło jest również przedstawione, wydaje mi się, trafnie dosyć na okładce, nawet ma taki odblask wyrażający inteligencję. Wielkie czoło. Powiem szczerze, również aspiruję do tego, żeby wydać kiedyś książkę filozoficzną i podpisać się pod nią dosłownie Big Brain. To bym powiedział taki trochę power play ze strony Stirnera, a to jest tylko jeden ze sposobów, w jaki jest to naprawdę wyjątkowy, unikalny, no i jedyny w swoim rodzaju autor. Max Stirner był myślicielem współczesnym Marxowi, Engelsowi i Feuerbachowi i należał do takiego zgrupowania młodych heglistów. Tylko że przychodził na te spotkania i nie za bardzo się na nich odzywał albo udzielał w dyskusji i ogólnie z tego jak czytałem, to wydaje się, że był mało lubiany. I potem pewnego dnia wypuścił po prostu, wydał tą książkę Jedyny i jego własność i to tak jakby może trochę wyjaśnia, czemu był mało lubiany. Otóż jest to książka bardzo nawiedzona, jest bardzo spooky, ponieważ wielkim dziełem Stirnera jest tutaj wymienienie wszystkich wierzeń, wszystkich systemów moralnych, systemów filozoficznych, jakichkolwiek pojęć prawdy, piękna, czegokolwiek. I pokazanie, że te koncepty są tylko straszydłami. W angielskiej wersji to brzmi lepiej, bo mówi na nie spooks i cały czas jest tylko spook. W polskiej wersji chyba to jest przetłumaczone jako widma albo straszydła. No, chodzi o to samo, czyli mówi, że te koncepty są jedynie duchami i my możemy wybierać, czy wierzymy w te duchy, czy nie i możemy decydować, czy dajemy im kontrolę nad naszym życiem, czy nie. Oczywiście Stirner postuluje, że nie powinniśmy dawać tym duchom kontroli nad naszym życiem, że my jesteśmy unikatową jednostką, jesteśmy swoim własnym ego i powinniśmy sami decydować o naszych działaniach, a nie subskrybować do jakichś, prawda, systemów myślowych, systemów moralnych, które tak dyktowałyby nam z taką tyranią nasze zachowania. Pozwolą Państwo, że zwilżę trochę gardło odrobiną mleka. No więc, co jeszcze mogę dodać? Więc cały czas Stirner mówi o tych straszydłach i wymienia po prostu dziesiątki przykładów rzeczy, które są straszydłami według niego. I no powiem szczerze, trochę się to robi nużące po jakimś 10 czy 20 razie, no bo tak podaje przykład autorytetu starożytnych Greków wśród myślicieli. I potem pokazuje w kilku akapitach, że w sumie ten autorytet nie ma żadnych podstaw i jest to wyłącznie straszydło. No fajnie, okej, to zrozumieliśmy. Ale potem podaje kolejny przykład, no nie wiem, posiadłości. I pokazuje, że posiadłość jest wyłącznie straszydłem. I znowu się rozwija na ten temat i tak się okazuje, no że wszystko jest straszydłem. No i to można było powiedzieć zwięźlej, myślę, niż w tych 200 stronach, w których to jest tutaj napisane. Więc wszystko jest straszydłem i ego również jest straszydłem, tylko że jest naszym własnym straszydłem. Jest duchem animującym nasze ciało, nasz umysł i tak dalej. Więc Stirner mówi, że naszemu duchowi powinniśmy właśnie służyć, bo jest nami. Jest tym wycinkiem duchowego świata, który możemy nazwać ja.
I według Stirnera, to jest również bardzo ciekawe, to unikalne ja ma w posiadaniu cały świat i wszystkich ludzi żyjących w tym świecie, lecz ma ograniczoną siłę i posiadanie czegoś zależy wyłącznie od tego, gdzie możemy rozciągnąć naszą siłę, czyli teoretycznie już cały świat należy do Stirnera, ale tylko nad niewielką częścią tego świata rozciąga właśnie swoje panowanie, ale gdyby zechciał poszerzyć jakby granice swojej jurysdykcji, nie ma nic, co mogłoby mu się sprzeciwić, tylko inna jednostka z większą siłą mogłaby go powstrzymać, więc posiadanie czegokolwiek jest dla Stirnera wyłącznie kwestią siły, nie tylko fizycznej siły, tylko siły woli, powiedzmy. Well, You guys are a total joke here, you know? yeah, well, I guess we probably are then, Can't steal my property. I co ciekawe, również innych ludzi i myśli innych ludzi i zachowania innych ludzi Stirner uważa za swoje własne. Czemu? Ponieważ widzi w ludziach nie ludzi, tylko narzędzia, które służą również temu ego do jego egoistycznych celów. No więc Stirner opisuje wszystkie te rzeczy jako straszydła, ale czy mówi, że przez to, że to są straszydła, to one nie istnieją? Nie, to jest trochę tak jak z dzwoneczkiem z Piotrusia Pana, że istnieje, kiedy się wierzy, prawda? Czyli te duchy, te straszydła żywią się wiarą w nie i istnieją realnie, jeśli ludzie w nie wierzą. Tylko że Stirner proponuje, żeby patrzeć na nie nie jako jakieś zesłane przez Boga, prawda, transcendentne wartości, czyli dopuszcza tą wiarę w duchy, ale tylko jako środek do celu, a celem jest jednostka sama w sobie i jej dążenia. No, na co się teraz zdecydujemy? Może maślankę. Powiem tak, Stirner jest dosyć niszowym filozofem, bo być może nie wywarł wielkiego wpływu na historię filozofii, to znaczy niektórzy mówią, że Nietzsche się nim inspirował, a niektórzy mówią, że się nie inspirował nim Nietzsche. Natomiast jest niszowym filozofem, ale jest również bardzo popularnym w pewnych kręgach na internecie, gdzie robi się o nim memy. I tych memów jest mnóstwo, bo to jest bardzo łatwo robić memy o Stirnerze. Po prostu nazywa się coś spukiem, straszydłem, prawda? Albo mówi się o tym, że się coś posiada na własność, albo no jest się ogólnie takim aroganckim dupkiem w tym memie i już jest mem o Stirnerze de facto. I myślę, że jednym z powodów, dlaczego Stirner jest często przedstawiany właśnie w takim humorystycznym świetle, jest to, że nie istnieje żaden portret ani zdjęcie Stirnera i wyłączne jego przedstawienie jest na 2 czy 3 sketchach wykonanych przez Engelsa na którymś tam spotkaniu tych młodych heglistów. I tym właśnie jest inspirowana okładka tej książki. I na tych sketchach jest przedstawiany, nie wiem czemu, z takim bardzo smug uśmiechem i po prostu jest taka właśnie aura wyższości i ten portret tak idealnie się splata z jego filozofią, z jego egoizmem. I tutaj staje się to bardzo interesujące, bo może zdajemy sobie sprawę, że Stirner był jakby bardzo wczesnym prekursorem teorii memów. Memetyka to w ogóle taka świetna dziedzina wiedzy. Muszę o niej zrobić odcinek kiedyś, bo to jest takie szalenie interesujące. Ale memy nie w sensie zabawne obrazki, tylko geny myślowe. No, Stirner już jest memowym filozofem w kontekście internetowych memów, a jeszcze jest prekursorem teorii memów, więc jest memetyczny po prostu na 2 frontach. Genialne. W każdym razie takie stwierdzenia w jego książce jak człowiek nie jest swoim rozumem, człowiek nie jest swoimi myślami, patrzenie na te wszystkie koncepty i prawdy jako na narzędzia dla siebie i jako na takie konstrukty, które są jakby inwazyjne, czy też pasożytnicze w naszym umyśle. On mówi na to koła kręcące się w jego głowie, wstawione tam przez innych ludzi. Wszystkie te rzeczy są bardzo spójne z memetyką, więc nad tym się pewnie rozwinę właśnie w tym kolejnym odcinku, w którym opowiem głębiej o memach, ale jest to już ciekawe, żeby to zauważyć tutaj w jedynym jego własności. Teraz mi tak wpadło do głowy, że koty są właściwie takim wcieleniem filozofii Stirnera, bo zachowują się jakby wszystko do nich należało, wykorzystują ludzi tylko dla głaskania i karmienia. I ogólnie są takimi dupkami też trochę. Też lubią mleko. No, Stirnerowi zależy bardzo na autonomii, na wolności. Tylko że on mówi, że wolność
już istnieje, tylko trzeba mieć odwagę, żeby po nią sięgnąć jakby. Że ilość wolności w życiu zależy od również siły woli i właśnie odwagi. You're not gonna slaughter that pig here, are you? Not to worry. I have a permit. This just says I can do what I want. Natomiast gdyby tak kompletnie dążył do autonomii i absolutnej wolności, no to musiałby się borykać z tym, że no, nie mógłby się elegancko ubierać, nie mógłby, prawda, jeździć w restauracjach i żyć tego, prawda, burżujskiego życia, które żył wtedy w Niemczech. Więc co postuluje? Postuluje, żeby zakładane były unie egoistów, czyli takie niewielkie kolektywy, gdzie każdy zdaje sobie sprawę, że wszyscy są w tej grupie wyłącznie, żeby służyć własnym celom. No i wszystkim by się lepiej wtedy żyło, bo nie byłoby tej dynamiki między podwładnym a szefem. No to jest ekonomiczne przedstawienie dialektyki mistrza i sługi, która jest w Heglu. Czyli gdyby pracownicy zdali sobie sprawę, że de facto ich zarządca nie ma nad nimi żadnej władzy i że gdyby zdecydowali się nie pracować, to jest jeden z postulatów Stirnera, żeby przestać pracować, to wtedy zmusiliby tego zarządcę do traktowania ich na równi. I teraz to jest najlepsza część. Stirner postarał się wypróbować ten pomysł w praktyce i założyć anarchistyczną spółdzielnię sprzedającą mleko. Nie wiem skąd miał ten pomysł, ale miał właśnie pomysł, żeby stworzyć firmę bez żadnej hierarchii, bez żadnego centralnego, prawda, szefa czy prezesa, w której udziałowcami jakby byliby farmerzy, którzy dostarczaliby mleko do tej spółdzielni, a inni ludzie by zajmowali się dystrybucją tego mleka, tak żeby wszyscy na tym zyskali, że farmerzy nie muszą sami sprzedawać swojego mleka, a ci dystrybutorzy mają co dystrybuować. Więc w teorii brzmi to jak dobry pomysł, więc Stirner wziął cały majątek swojej żony, która była z bogatego domu i wykorzystał go właśnie, żeby wprowadzić to w życie. Tylko że jego sklep z mlekiem, anarchistyczny sklep z mlekiem, niestety nie miał zbyt wiele klientów i są różne teorie, czemu to nie wypaliło. Niektórzy sądzą, że po prostu Stirner alienował tych klientów ze swoimi dziwnymi wymysłami i gadkami o egoizmie i, prawda, o absolutnym, unikatowym ego. Niektórzy mówią, że fizyczna placówka tego sklepu była tak elegancko urządzona, że ci ludzie, ci zwykli mieszczanie, którzy normalnie by kupowali to mleko tam, po prostu czuli się tam właśnie obco i niekomfortowo w towarzystwie tych wszystkich arystokratycznych, prawda, dżentelmenów, którzy chcą im sprzedawać mleko. No i jest też kwestia tego, że Stirner nie był po prostu wprawnym ekonomem i nie miał za bardzo żyłki do interesów, więc generalnie bardzo prędko zbankrutowała ta firma i Stirner przepuścił cały majątek swojej żony, która go zostawiła potem. I to jest taka absurdalna historia i po prostu, nie wiem, Stirner to jest takie cudowne połączenie takich losowych czynników, właśnie ten portret, to jego anarchistyczne mleko, ta jego filozofia, to tworzy taką idealną mieszankę po prostu, że ja absolutnie się nie dziwię, czemu ludzie tak lubią robić o nim memy. No i dlatego też zdecydowałem się na taki wystrój naszego stolika dzisiaj. I najzabawniejsze jest to, że ten pomysł Stirnera to nie był tak naprawdę zły pomysł, bo ten jego model biznesowy wykorzystała potem inna niemiecka firma i stała się jedną z najpopularniejszych firm mleczarskich na przełomie właśnie XIX i XX wieku. Więc tylko Stirner jakoś tutaj zawalił, a to nie była wina tego pomysłu. No więc ostatecznie przepuścił tą fortunę i musiał nieco skromniej żyć do końca swoich dni, a potem zmarł przez infekcję po ugryzieniu robaka, więc no cóż, taki wielki myśliciel, unikatowe ego, prawda, ten jedyny, ten wyłączny, zabity przez robaka. Niestety, ironia losu. Może powiem parę słów o samej tej książce. Ciężko się ją czytało, bo no jest po angielsku i jest napisana takim bardzo staroświeckim angielskim. Nie pomaga też, że Stirnerowi trochę brakuje takiego
rygoru w przeprowadzaniu dowodów, to znaczy, że często wstawia jakieś zupełnie niezwiązane anegdotki i jakieś takie ciekawostki, albo zupełnie zmienia temat swoich rozmyśleń. Trochę sili się na taki aforystyczny styl pisania, który potem lepiej, myślę, wykorzystał Nietzsche i też nie ma zbytnio szerokiego zakresu tych swoich argumentów, po prostu wprowadza rzecz jest straszydłem i cały tok rozumowania jest właściwie taki sam. Oczywiście nie chcę być tutaj redukcyjny, również są inne rzeczy w tej książce. Jest podstawa ekonomiczna jego teorii, jest nieco taka podstawa metafizyczna również na początku. No i kilka innych tematów jest omówionych, które są stanowczo ciekawe, jak na przykład datki dla ubogich albo temat miłości. To są takie highlighty, powiedzmy, tej książki, które są naprawdę ciekawe, ale cała reszta raczej się sprowadza właśnie do takich prostych, dosyć prostych argumentów. No, ale też pisząc używa, przynajmniej no w mojej angielskiej wersji, używa bardzo fajnych słów, jak na przykład magwamp, ragamuffin, rapscallion, nincompoop, czy wreszcie, zobaczmy czy zapamiętałem, heautontimerumenos, to znaczy self-tormentor, zdrowie Stirnera. O, i można też wspomnieć tutaj o takich zbieżnościach między myślą Stirnera a myślą Nietzschego. Jest na przykład tutaj, nawet w tej książce, jest coś w rodzaju moralności pana i moralności niewolnika, jest coś w rodzaju woli ku mocy i jest naprawdę duża debata w środowiskach filozoficznych, czy Nietzsche się inspirował i czy inspirował się świadomie myślą Stirnera, czy w jakikolwiek sposób na niego wpłynęła i jest zaciekła debata na ten temat. Natomiast na pewno te dwie ideologie są dosyć ze sobą kompatybilne. Wydaje mi się, że myśl Nietzschego jest dopełnieniem filozofii Stirnera. No to co? Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Uważajcie na duchy. Pijcie dużo mleka, bo zawiera dużo wapnia i jest generalnie zdrowe. No, dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Spooks! Nothing but fucking spooks!